Hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku mega zaległy wywiad z kolejną twarzą elektromobilności, czyli z Pawłem z Greensela. Tak go dzisiaj nazwiemy. Witaj Paweł i lecimy. Paweł, przejdę od razu do rzeczy, bo mieliśmy ze sobą rozmawiać już bardzo dawno temu. Nie mieliśmy tej okazji, no bo Ty dosyć dużo jeździsz, ja dosyć dużo jeżdżę i tak naprawdę nie było tego momentu styku. Ale ten moment styku się pojawił, bo zaczęliśmy tak naprawdę ze sobą współpracować. Co też w zasadzie dosyć długo dochodziło do skutku, bo i rozmawialiśmy, nie wiem czy pamiętasz, i produkt na początku nie do końca się sprawdzał, a teraz to wreszcie zatrybiło i produkt jest dobry i pojawiła się dostępność. I chyba cena też jest tak wypozycjonowana, że ona zaczyna odpowiadać nawet temu naszemu polskiemu klientowi, który jak wiesz, no, ma pewne potrzeby w tym zakresie. No i zaczyna się dziać. I o tym za chwilę porozmawiamy, ale teraz chciałem troszeczkę porozmawiać tak bardzo ogólnie, bo nie wszyscy wiedzą, mam nadzieję, że większość z Was wie, ale ja muszę to jeszcze raz uświadomić. Tak naprawdę Paweł, jeżeli chodzi o elektromobilność, chyba zaczął wcześniej tą przygodę nawet niż ja, bo Ty miałeś swoją pierwszą Teslę w którym roku? 2015. W 2015. Ja swój pierwszy samochód elektryczny miałem w 2017 albo 2018. Więc to jest spora różnica i moim pierwszym samochodem w ogóle był Peugeot Tajon. Także Ty zacząłeś naprawdę z wysokiego C od razu. Ja wiem, że ta historia już się pojawiła na jakichś filmach, ale jasne. Jakbyś pokrótce ją tylko opowiedział jeszcze raz. To tak. W 2013 w ogóle powstała marka Greensel i my się skupialiśmy na akcesoriach do elektroniki. Czyli baterie, zasilacze do laptopów to były nasze pierwsze produkty, potem zaczęliśmy wprowadzać ładowarki, powerbanki, tego typu rzeczy. No i jeździłem na targi do Hanoweru, bo tam był wtedy Cebit. Pamiętam. Tak. I w pewnym momencie w 2014 zacząłem szukać samochodu. No, biznes po prostu wymagał tego, żebym zmienił auto i w Niemczech uznałem, że to jest dobry kierunek i testowałem różne auta, no między innymi ze stajni Volkswagena, testowałem Audi, podobało mi się A7. Natomiast to, co na tych testach wychodziło, no, że te auta jednak no, są nieciekawe, powiedzmy, pod kątem elektroniki i takiego infotainment, tego typu rozwiązań. Potwierdzam. A ja pierwszy raz Teslę widziałem w 2013 we wrześniu, tylko że to było moje marzenie, no bo to było wtedy sam początek w Stanach, widziałem w showroomie. No i jak się okazało, że w Wiedniu są te samochody chyba 2014, to w 2015 umówiłem się na jazdę próbną po tych wszystkich już moich przebojach z różnymi innymi samochodami na Teslę, która wtedy wydawała się takim właśnie trudnym wyborem. No i przejechałem się Teslą, byłem super uśmiechnięty, w ogóle pojechaliśmy do Wiednia w 5 osób bodajże, głównie po to, żeby na ten Schönbrunn pojechać. Moja siostra tam uwielbiała klimaty austriackie, więc tam nas oprowadzała i opowiadała, no i przy okazji przejechać się Teslą. No i się przejechałem w lipcu 2015 i 2 tygodnie później zamówiłem. Okay. No a tamten czas to był chyba dosyć pokaźny wydatek, nie? I w ogóle trzeba było to zrobić tak, że nie można było normalnie odebrać w Polsce. Przypływał samochód do Holandii, do Tilburga. Tak, tam był przerobiony. Tak, tam był po prostu montowany, sprawdzany i trzeba było go zaimportować z Holandii do Polski, no, płacąc gotówką, a potem robiąc leasing zwrotny po prostu. Wtedy pamiętam te samochody, koszty zakupu to było w okolicach $500 000? No to zależy pewnie jakiej wersji, nie? Te SP były droższe. A, to czyli jeszcze więcej. Tak. P były droższe, ja miałem 90D, no więc tak, okolice tych czyli pieniędzy. odpowiednik naszego obecnego Playda mniej więcej. No tak, dokładnie tak. No dobrze, no i to widzicie, jakie to było wtedy wyzwanie, nie? No 2015 rok, ja jak zaczynałem swoją przygodę w 2017-2018, jak jeździłem Peugeotem Ionem czy Nissanem Leafem, to ta infrastruktura ładowania była żadna, no to Ty się chyba zastanawiałeś nie było żadnego nie było żadnego superchargera w Polsce. Ja pamiętam, że otwierali potem Kostumoty chyba w 2016, ale ABB tu miało centrum takie R&D, zresztą nadal ma, tylko że wtedy to było na Starowiślnej, w takim budynku w jakiejś kamienicy i była ładowarka 50 kW i była za darmo. I tam też chyba stał Peugeot Ion albo ten Mitsubishi, ale to chyba było bardzo podobne. No dokładnie. No więc pamiętam, że tam czasami podjeżdżałem się ładować, tak jak chciałem na DC. No a tak to na początku miałem Mobile Connector Tesli.
podpięty do gniazda siłowego na takim garażu wielostanowiskowym, że zamówiłem sobie gniazdo siłowe, bo to było najprostsze, wtedy jeszcze za bardzo nikt o ładowarkach nie słyszał i chyba nawet I prąd był za darmo. Wall connectory, te wallboxy tak, nie były dostępne, więc jak rozmawiałem z zarządcą wspólnoty, no to mi pani powiedziała, wie pan co, niech pan założy, a potem się będziemy martwić na zebraniu wspólnoty. I oczywiście były oskarżenia o kradzież prądu, był sublicznik założony i wspólnota wystawiała mi rachunki, natomiast no oczywiście były oskarżenia, że kradnę prąd i w ogóle co to jest, ale też jest taka ciekawostka, że w pewnym momencie ukradli mi ten mobile connector. No bo miałem go podłączonego, zostawiałem podłączonego, nie chciałem się odpinać do gniazda siłowego, no i w pewnym momencie zniknął. No tak, jak nie był podłączony do auta, no to w zasadzie... Tak, i okazało się, że ktoś wystawił go na OLX-ie, no i się umówiłem z policją, pod Castorami oczywiście. Okej. No, czyli się znalazł. Tak, znalazł się, ale był zepsuty już. Ktoś tam coś kombinował, więc go zepsuł. No, ale zmierzam do tego, że wtedy zacząłem się bardziej tymi mobile connectorami interesować, jak pogodzić tą wersję mobilną z bardziej stacjonarną i stąd w ogóle powstał sam pomysł hubu. No właśnie, bo tak chciałem, w sumie troszeczkę sam naprowadziłeś się na ten temat, bo chciałem właśnie przejść do tego, że już z tą elektromobilnością jesteś bardzo długo. Tych Tesli chyba przez twoje ręce się przewinęło więcej jak 5 na pewno. Pamiętam trójkę, później Performance. Pamiętam na pewno chyba, no teraz masz Playda, tak? Jeżeli dobrze kojarzę? Tak, a my w firmie wzięliśmy w pewnym momencie 5 trójek w 2021. Okej, czyli tych Tesli trochę się przez twoje ręce przewinęło i powiedz mi, rozumiem, że z obserwacji użytkownika po prostu sam się naprowadziłeś na to, że chciałbyś takie produkty wprowadzić do swojej oferty. Coś związanego z elektromobilnością. No było tak, że mieliśmy już pierwszych inżynierów, elektrotechników, którzy testowali produkty, wprowadzali korekty do tych produktów. Jeszcze nie było nas stać na takie prawdziwe R&D i w 2017 no ja też widziałem, że były takie trochę samoróbki tego typu rozwiązań bez tego modułu. No i właśnie poprosiłem Konrada, żeby on to przetestował. No i się okazało, że nie ma tych zabezpieczeń, w ogóle to jest niezgodne z normami, może i fajnie, że działa, natomiast to w ogóle nie może być produkt rynkowy. Wejdę ci w słowo, jeśli mogę, bo ja pamiętam w tych czasach, bo ja już wtedy też się trochę zaczynałem interesować elektromobilnością. W UK chyba pojawiły się takie ładowarki, które samemu można było składać. Że kupowałeś osobno skrzynkę, taką zwykłą skrzynkę, jak masz skrzynki jak herbetki. Do tego się kupowało odpowiedni przekaźnik inteligentny i tam parę elementów składałeś sobie. Można było, dokładnie. I takie były wtedy historie. Tak, więc to też tego typu produkty analizowaliśmy. No i doszliśmy do wniosku, że da się to zrobić dużo lepiej, zgodnie z normami i podeszliśmy do tego projektu tak już na całość. Jak bardzo nam fajnie zaczęło iść biznesowo i ja sporo środków przeznaczyłem na to, żeby taki projekt uruchomić. I on się zaczął na początku 2020 przed COVID-em. W sumie takie koncepcje, prototypy takie szybkie były na koniec 2019 roku. Tylko jeszcze taki mały trend z mojej strony, no bo też mieliście swoją przygodę, w sumie gdzieś tam częściowo ją kontynuujecie z Besenem. Tak jest. Czyli, bo ja pamiętam, że jak ja wprowadzałem Besena do swojej oferty i zrobiłem film, no to później tak naprawdę dosyć dużo firm sprzedawało te Beseny, ale wy odnieśliście największy sukces, no bo zrobiliście to w taki sposób, można powiedzieć, zorganizowany. Czyli zrobiliście Besena pod swoim logo, gdzieś ten produkt jakby... I nawet zmienialiśmy tam, bo właśnie były te problemy z bezpieczeństwem i można wtedy, jak się zamawia więcej, no to sugerować zmiany takie po prostu w elektronice. No jasna sprawa. Także mając te wolumeny, mając te możliwości, stworzyliście fajny produkt. No i pytanie, czy Besen was czegoś nauczył? Czy wprowadził coś do waszego sposobu myślenia na temat tego produktu? To tak jak rozmawialiśmy o przekaźnikach, że potem wiedzieliśmy, jak przetestować te przekaźniki, o co z nimi chodzi i no to właśnie tak wygląda opracowywanie produktu, że trzeba zobaczyć, co jest na rynku, co można poprawić, co można zrobić lepiej i na tej bazie zrobić coś swojego. Więc to nam pomogło w ogóle zrozumieć elektromobilność, co jest na rynku i jak my możemy zrobić różnicę. I fajnie być jakimś liderem rynkowym, niech będzie, że Applem, natomiast Apple nagle się nie pojawiło znikąd i też mieli swoje perypetie, tylko teraz w zasadzie od 15 lat pamiętamy iPhone'a i gwałtowny rozwój Apple'a, natomiast wcześniej przed iPodem i przed iMaciem, tym takim pierwszym kineskopowym, ładnym, to słabo sobie Apple radziło. No tak, zatrzymali się produktowo, oni tam się nie rozwijali de facto. Tak, ja też podaję taki przykład Nike, że Nike, no to na początku było Onitsuka Tiger, czyli importowane z Japonii buty do biegania, a Onitsuka Tiger to jest Asics.
I potem w momencie, kiedy Nike chciało kupić, kiedy Onitsuka Tiger, Japończycy chcieli kupić Phila Knighta, jeszcze się nie nazywało to Nike, to on wtedy powiedział, że nie i że stworzy swoją markę, stworzył swoją markę i zaczął współpracę z innym producentem, który podobnej jakości był w stanie mu buty wyprodukować. I oni iterowali, poprawiali, nie wiem, podeszwę, poprawiali sznurówki dosłownie, bo to też jest istotne w butach do biegania, żeby te sznurówki żeby się nie rozwiązywały. No i iteracyjnie dochodzili do momentu, gdzie byli w stanie od zera projektować buty i je produkować. No i tak naprawdę, wiesz, oprócz tego stworzyli bardzo dużo emocjonalnego kontentu, który wiąże ludzi z butami. Na tym polega marka, że musi mieć jakieś emocje. To w ogóle, jak się dużo rozmawia o gospodarce, o markach, no trzeba zrozumieć, czym jest marka. Marka to ten znak, który ma się z czymś kojarzyć. Ma mieć jakiś ładunek emocjonalny i ma mieć to zaufanie po prostu, bo jeżeli nie ma zaufania, to nie jest marką. I wiadomo, że są różne etapy rozwoju, natomiast i różne etapy dojrzałości marki, natomiast marka, która nie ma zaufania, no nie jest marką po prostu. Zgadzam się z Tobą i w Polsce jest bardzo trudno stworzyć markę, także tym bardziej podziwiam to, co zrobiłeś i życzę Ci jak najlepiej. Mało tego, sami się gdzieś tam w swoich możliwościach angażujemy w to, żeby razem z Tobą rosnąć, bo Polska jest rynkiem, który jednak jest rynkiem no, trochę ościennym, który ma mniejsze wolumeny i ma słabszą możliwość dotarcia do rynków zachodnich. Tak. I nie. Dlatego, że właśnie nie ma tej masy krytycznej, bo jest mało takich firm, więc nam się z założenia wtedy nie ufa i trzeba budować to zaufanie. Natomiast uważam, że to jest kwestia przełamania pewnej takiej naszej niemocy i trochę naszego podejścia. Nawet ja to widzę, że jeżeli my coś robimy i właśnie czasami poprawiamy tę konstrukcję, jak powiedziałeś, besen, że to my zasugerowaliśmy im inny kabel, pozmienialiśmy jakieś drobne elementy, ale to ma znaczenie, no bo ten produkt wtedy jest lepszy i no, dużo jest wtedy takiej krytyki, nie, że to jest po prostu chiński produkt. No, różnie z tym jest. Powiedzmy, że w swoim portfolio to nawet Toyota nie wiem, użycza i są Toyoty ze znaczkiem Suzuki, albo dostawcze Toyoty, które tak naprawdę są Peugeotami. No oczywiście. No i to jest okej. Pro Ace się nazywa. Tak, że Pro Ace to jest tak naprawdę Peugeot ze znaczkiem Toyoty. I nikt nie mówi, że Toyota wzięła z Peugeota i nakleiła swój znaczek, prawda? Ale a polską firmę się krytykuje, że wprowadziła do portfolio jakiś produkt, żeby się lepiej tego nauczyć. Może Toyota na bazie tych doświadczeń zrobi swoją linię dostawczą, natomiast żeby wejść na rynek, oni dodali, pewnie jakieś małe zmiany konstrukcyjne wprowadzili, dodali swoją gwarancję, swój serwis, no i klienci kupują, pewnie lepiej to, znaczy w sensie ci, co są przyzwyczajeni do Toyoty, wolą sobie kupić, że to jest Toyota i mają zaufanie do Toyoty i ich serwisu. To, co powiedziałeś, marka. Toyota jest marką, a te samochody są naprawdę bardzo dobrze sprawdzone. My sami korzystamy w firmie, mamy takie samochody, mamy i Opla Combo, który jest z tej rodziny i mamy właśnie Fiata, jakąś nazywa Scudo. Tak. I te samochody są takie same. No właśnie, ale są pewne różnice, te niuanse potem robią tą różnicę, ale zmierzam do tego, że my nie możemy mówić, że marka to ma się pojawić jak po prostu królik z kapelusza. To się tak nie dzieje. To jest, nawet widziałem te wywiady ostatnio odnośnie AI i NVIDIA, jak Jensen Huang dochodził do tego, do czego doszedł teraz. No to NVIDIA, ja pamiętam, miałem GeForce'y tam pod koniec lat 90., tam jeszcze były Rivy na początku, tak, TNT. To ten biznes był malutki, w ogóle gaming był wtedy malutki. W połowie lat 90., no to całkiem, dopiero się to pojawiało. Natomiast, i nawet w takich Stanach, to takie Nvidia to nie był kolos. Ja Ci powiem, że Nvidia jeszcze całkiem niedawno, można powiedzieć, że 10 lat temu to jeszcze nie można było powiedzieć, że to będzie taki klasy gracz. Dokładnie tak. Ale oni konsekwentnie wierzyli w te swoje umiejętności, inwestowali dużo w rozwój produktu, no i po prostu nagle okazało się, że wierzyli w to, co trzeba wierzyć i te produkty okazały się liderami rynku. Widzisz, ale tutaj też jeżeli chodzi o Nvidię, ten przykład nie do końca ja się z Tobą zgodzę, bo to jest trochę takie połączenie wytrwałości ze szczęściem. Nie wierzę w to, że byli oni w stanie przewidzieć, że rynek pójdzie akurat dokładnie w tą stronę. Ale że w stronę AI? Czy w stronę AI, w stronę jednak tych koparek, wiesz, kryptowalut i tak dalej, bo na tym się zbudowali jednak. Okej, bardzo możliwe, natomiast
Bardziej mi chodzi o to, że to się nie dzieje z dnia na dzień i że to trzeba dziesięcioleci tak naprawdę, żeby zbudować markę. Znaczy, trzeba mieć okręt, żeby złapać wiatr, nie? No nie da się złapać wiatru nie mając okrętu. Żeby popłynąć potrzebna jest cała konstrukcja. A czasami trzeba kilka okrętów zatopić i potem budować wsteczniach następne. Tak, no oczywiście, że tak. Albo się gdzieś po prostu wypadki zdarzają i w trakcie burzy taki okręt zostanie zatopiony. Zakręcę teraz kołem trochę bardziej mocniej, bo mieliśmy okazję też pracować w jednej firmie. Taka firma, która jest takim przykładem polskiego sukcesu i polskiej porażki za jednym razem. Czyli firma, która była kiedyś liderem sprzedaży komputerów, systemów, no nie wiem, systemów IT to może mocne słowo, ale ogólnie sprzedaży komputerów i akcesoriów, która później została, ta szansa rozwojowa została zaprzepaszczona. Ty miałeś okazję widzieć to w zasadzie od początku do końca. Ja gdzieś tam się z tej firmy, powiedzmy, wykolegowałem. Powiem od razu, jaka to była firma Vobis Microcomputers. Tak jest. I to jest coś, czego trzeba uniknąć, jeżeli chodzi o... Bo to była firma, która świetnie sobie poradziła. Skopiowała w pewnym sensie pomysł Vobisu, tego międzynarodowego, powiedzmy głównie na bazie niemieckiej, no bo to była taka propagacja niemieckiej placówki Vobisu. Firma, która świetnie sobie poradziła na rynku, a później troszeczkę zapętliła się w swoich dążeniach. Tak, czyli nagle chciała jakoś się skeszować, sprzedać się Była, też mówi, że jest ofiarą własnego sukcesu, ale akurat w tym negatywnym sensie, czyli po prostu nie poradziła sobie z tym wzrostem i uważała, że jej model biznesowy jest po prostu niezatapialny. Tak. A się okazało, że biznes ten, szczególnie związany z handlem komputerami, poszedł w kierunku internetu. Vobis miał słaby sklep internetowy, też się trochę tą swoją marką, właśnie, że marka była kojarzona z droższymi produktami, mimo że oferta była zbliżona, natomiast Vobis był kojarzony, że się tam przepłaca. I to też był gwóźdź do trumny. To prawda, czytałem takie badania, akurat wtedy robił Komputronik w owym czasie, który właśnie mówił, że jak Vobis był kojarzony z produktami drogimi i że Vobis był nieprzyjazny dla klienta. Jak się wchodził do sklepu, to człowiek czuł taki dystans. Tak, jakbyś wchodził do sklepu z jakimś... Były wysokie standardy, jeżeli chodzi o obsługę, więc klienci czuli, że jest jakiś dystans wytwarzany, zupełnie niepotrzebny. Natomiast to też tam kierownictwo firmy nie widziało w tym problemu, dopóki rzeczywiście nie zaczęły się problemy, które były spowodowane głównie przez ten kryzys finansowy w 2008 roku. Tak, już nie będziemy wchodzić w szczegóły, szczególnie, że znamy jeszcze wielu ludzi, także przy okazji pozdrawiam. Chciałem tylko napomnieć, że mieliśmy taką historię gdzieś, która nas łączy gdzieś tam. Dokładnie. To też nie spodziewałem się w sumie. Także odchodząc troszeczkę od tego tematu, mamy teraz to Hubu, produkt, który bardzo fajnie się sprawdza na polskim rynku. W mojej ocenie, ja to dosyć długo o tym rozmyślałem, on się wstrzelił w taką lukę, która powstała po wycofaniu pewnych produktów, na przykład Tesli, moim zdaniem. Tak, jeżeli chodzi mobile o to, konektora. Tak, mobile konektora, który był trójfazowy i to się świetnie teraz sprawdza. Produkt też jest wycenowany tak, że on w tą niszę, w tą dziurę, tak? Dobrze mówię? Tak. Dobrze się wpasowuje. Wpasowuje się. No i przez jakiś czas na pewno będzie tam fajnie pływał, natomiast mam nadzieję, że szykujecie jakieś nowe, jakby to nazwać, warianty tego produktu, które pozwolą Wam troszeczkę szerzej zagospodarować ten rynek. Myślimy właśnie o tutaj uzupełnieniu portfolio, więc to się dzieje. Efekty liczę, że już w tym roku. Natomiast też myślimy o tym, żeby to był, cała seria, żeby to był aktualny produkt i w sumie firmy zwykle przestają sobie radzić. Zresztą jak ludzie, że się nie aktualizują. Ktoś mówi, że komputery są niepotrzebne na przykład, albo AI jest nam niepotrzebne i nie będę go używał, a potem nie tak łatwo jest z dnia na dzień nawet nauczyć się obsługi komputera, już nie mówiąc o AI. Więc chcemy, żeby te nasze produkty były aktualne, więc tutaj nad serią Hubu pracujemy, żeby nie zostać w tyle. Okay. Na razie jesteście mocno z przodu, przynajmniej w moim rozumieniu. Oczywiście jest dużo takich chińskich produktów IoT w teorii, które gdzieś tam się komunikują, robią podobne rzeczy, natomiast wy troszeczkę wygrywacie też designem, tak? Czyli wasz produkt jest fajnie zaprojektowany. Ja tu, też zgłaszałem do Ciebie taki pomysł, że to w sumie mogłoby też służyć jako kabel, tak? Czyli w jakiejś tam konfiguracji... Da się to też tak zrobić, z tym, że to komplikuje nam pewne rzeczy.
Da się też zrobić wersję 22 kW, ale byłaby dużo większa ta część, która idzie do gniazda siłowego, więc trochę się to mija. Nie, to się mija z celem, bo w tej chwili w zasadzie jak popatrzysz na line-up samochodów, to ładowarki 22 kW to jest rzadkość, a jeżeli już to za dopłatą. Ale też te możliwości techniczne zwykle. Rzadko kiedy ktoś ma gniazdo siłowe na 22 kW. Dokładnie tak. To jest ogromna rzadkość. Trzeba sobie to specjalnie zamówić. Ja sobie właśnie specjalnie takie przyłącze zamówiłem. Natomiast w rzeczywistości praktycznie mało kto by z tego korzystał. Więc 11 kW moim zdaniem to jest idealne rozwiązanie. Także dobrze, żeście to wycelowali. Szczególnie, że Teslowe rozwiązanie mobilne też nie miało więcej. Więc nie ma sensu jakby to mówić. Bo też miało być mniejsze, miało być mobilne po prostu. To, że schowaliście tą całą elektronikę odpowiedzialną za przekazywanie energii do wtyku jest super rozwiązanie. Trochę to komplikuje sprawę związaną z przełączem jednofazowym. I wtedy to tak jakby urządzenie się trochę nam robi dziwne. Też da się to zrobić, natomiast to też powoduje, że jest to wtedy dużo trudniejsze do zrobienia, w sensie urządzenie. Mamy pewne koncepcje, natomiast zobaczymy, jak te koncepcje będą się rozwijać. Da się to zrobić. Ogólnie da się to zrobić, ale sam projekt, no to może tak zdradzę, że w ogóle zrobienie takiego produktu, samego mobile konektora, tej mobilnego zasilacza w takiej formie, gdzie nie ma tego modułu, że to jest wszystko w jednym, jest dużo trudniejsze niż po prostu zrobienie tego klasycznie, ze względu na to, że te dwie części, one muszą się ze sobą łączyć, komunikować. To powoduje, że oprogramowanie jest trudniejsze do zrobienia, a dodatkowo są dodatkowe emisje z tej komunikacji, które powodują interferencje, zakłócenia na innych rzeczach. I trzeba to naprawdę dobrze zrobić, żeby działało. Może to będzie naszą przewagą konkurencyjną, bardzo prawdopodobne, natomiast wpakowaliśmy się na projekt, który był trudny do zrobienia. Ale można powiedzieć, że idziecie w bardzo dobrą stronę, bo rynek to pokazuje, tak? Czyli odpowiedź z rynku jest bardzo pozytywna. Natomiast jest parę pytań. Jedno pytanie od naszych klientów, które dosyć często pada. No skoro jest karta 5G, to dlaczego nie mogę zarządzać z każdego miejsca aplikacją? No i tak naprawdę właśnie. Dlaczego nie? Bo żeby było niskie zużycie danych, no to zrobiliśmy tam w sumie, wtedy nie wiedzieliśmy, jak to będzie z tym zużyciem, jak to będzie zoptymalizowane. I ta prędkość, ogólnie modem jest 2G. Okej. I to dlatego. Natomiast jak się to zoptymalizuje, to działa, natomiast sieć 2G nie jest siecią nowoczesną. Więc tutaj w nowych wersjach będziemy mieli lepsze modemy. Zresztą nie wiem, czy pamiętasz, ja w mojej Tesli miałem 3G modem, tej z 2015 roku. I tam ta karta, ogólnie nie dało się tego używać do takich multimediów. Zmieniłem sobie potem serwisowo komputer, żeby był LTE. No oczywiście, natomiast 2G z tego co kojarzę nie jesteś już wspierany w niektórych krajach europejskich. Tak jest, to też tak może jest. tworzyć jakiś problem. Wiemy o tym, tak, że mogą się pojawiać białe plamy. Okay. Więc rozumiem, że będziecie zmierzali w stronę tego, żeby to ulepszyć. Zmierzamy. Nieustannie. Zmierzamy, to wiemy o tym i po prostu chcemy zunifikować platformę, czyli żeby elektronika w produktach Hubu DEN, czyli w Wallboxie i w Hubu, czyli tej naszej mobilnej ładowarce, żeby była ta sama, żebyśmy opracowali oprogramowanie, które jest na obie, na rodzinę produktów tak naprawdę. Okej, i kolejne pytanie, które też ultra często pada od naszych widzów. My już co prawda znamy na nie odpowiedź, ale muszę Ci to pytanie też tutaj zadać, czyli przekaźniki. Tak? Bo ludzie wszyscy mówią, tam małe urządzenie, małe przekaźniki to długo nie wytrzyma. I w sumie ja też taką teorię wygłaszałem kiedyś, że urządzenia tego typu, one raczej są urządzeniami mobilnymi. Natomiast Ty mi uświadomiłeś, że przy zastosowaniu odpowiednich przekaźników to będzie działać dłużej, lepiej. Żeby było zgodne z normami musi. Żeby działało z normami to jedno, ale tutaj chodzi o... To ja zdradzę, że większość nie jest zgodna z normami, bo są normy właśnie na komponenty. I są normy na komponenty i jeżeli w przypadku tych przekaźników ma być 30 000 cykli. Czyli więcej niż możliwych cykli ładowania baterii, tak przy okazji. My w testach robiliśmy te cykle po 5, 10, 15, 20 tysięcy i testowaliśmy różne przekaźniki i wybraliśmy te, które po prostu są zgodne z wymogami normy.
ale jest dużo produktów, które ma komponent, który nie jest zgodny ten przekaźnik właśnie z wymogami normy. I pewnie z tego się to wzięło, bo to jest największe ryzyko, że uszkodzi się ładowarka, że przekaźnik nie wytrzyma, prawda? No tak, oczywiście. I tu jest, u nas to jest przetestowane i te przekaźniki mają wytrzymywać. Oczywiście pokaże to cykl użytkowania, natomiast zwracaliśmy na to uwagę, żeby to było zgodne z normą. Ja teraz testuję już od chyba 2 miesięcy właśnie wasze hubu. Wystawiam je na najgorsze możliwe warunki, leży na deszczu i tak dalej, także zobaczymy. Jak na razie wszystko działa sprawnie. Okay. Słuchaj, powiem Ci szczerze, nie wiem, co jeszcze moglibyśmy dodać, jeżeli chodzi o to, co tutaj się dzieje. Pokazałeś nam swoje gigantyczne możliwości, to będziecie też widzieć na filmie, produkcyjne, związane z badaniami i rozwojem. Także jestem pod bardzo dużym, pozytywnym wrażeniem. Wcale się nie chciałem tym chwalić, bo jesteśmy w trakcie przeprowadzki. Ale ja to wyciągnąłem, żeby nie było. Tak, i wygląda to jak wygląda. I tak naprawdę przenosimy się pod jeden dach, bo wcześniej mieliśmy 2 lokalizacje i chcemy tutaj się skupić właśnie pod Krakowem w Skawinie i tak zoptymalizować nasze działania. Natomiast to jest budynek z 2021 roku, który głównie miał być do tej roli magazynowej, natomiast okazuje się, że można i produkować przy odpowiedniej aranżacji przestrzeni, można też mieć prototypownię, można też mieć product management. Jak jest nowoczesny magazyn, dużo z tych funkcji można umieścić w zasadzie na florze. Jest to najfajniejsze w tym, bo my przeżywamy dokładnie taki sam, oczywiście w zupełnie innej skali, przeżywamy podobny problem, czyli takie rozproszenie, jeżeli chodzi o lokalizację i to jest to, że ludzie się wtedy oddalają od pewnych zdarzeń, tak? Czyli na przykład biuro jest daleko od serwisu w naszym przypadku, tak? Jest problem ze zrozumieniem 2 stron. Właśnie, to powiedziałeś, to jest kluczowe. Rozumienie zawsze jest kluczowe. Jak ktoś mówi know-how, no to know-how, czyli wiem jak, no to muszę rozumieć, żebym wiedzieć jak. I ogólnie wszystko się rozbija o rozumienie czegoś. A żeby rozumieć, no to trzeba mieć doświadczenie, czyli trzeba być czegoś blisko, dotykać, mieć więcej informacji o czymś. A nam się wydaje, że przez wideo, jak zrobimy tutaj wideokonferencję, no to będziemy rozumieć się lepiej. Gdzie na przykład nie będziemy widzieć siebie, jak się zachowujemy, języka ciała i tak dalej, no to po prostu będzie mniejsze zrozumienie tego, jakie mamy oczekiwania i w ogóle o co nam chodzi. Wiesz co, problem jest taki, myślę, że w Twoim wypadku, bo w naszym to jest proste, po prostu wiesz, tutaj człowiek walczy z klientem i z produktem, a tam ktoś siedzi w biurze, a w Waszym przypadku to na pewno też jest kwestia tego, żeby zobaczyć, że to musi powstać, że ktoś to musi zaprojektować, że ktoś musi to w tej wygrzewarce wygrzeć przez 45 minut czy przez godzinę i że to się nie dzieje na pstryknięcie palców, żeby zobaczyć ten rzeczywisty wysiłek, który jest w to wkładany. Tak dobrze nam się rozmawiało, że nam się skończyło miejsce na karcie. Także na razie muszę tę rozmowę przerwać. Mam nadzieję, że kiedyś ją dokończymy. Na pewno będę Pawła odwiedzał, a przy okazji zapraszam go oczywiście do nas, żeby zobaczył i nie był daleko od swojego klienta. Paweł, bardzo Ci dziękuję. Dzięki. A Wam dziękuję za oglądanie, lajkowanie, subskrybowanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było i Greencell by się nie sprzedawał.